Dostępna turystyka to turystyka zaspokajająca potrzeby różnych grup, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży, osób z ograniczeniami ruchowymi czy specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Opiera się na filozofii uniwersalnego projektowania, która zakłada stworzenie środowiska, miejsc i usług, które są dogodne dla wszystkich rodzajów klientów, w tym osób o specjalnych potrzebach, bez konieczności dodatkowej adaptacji. Dla osób pełnosprawnych podróżowanie ma głównie walory turystyczne. Dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności to coś więcej. To przełamywanie wszelkich barier i oporów związanych z wyjściem z domu, sprawdzeniem swoich możliwości fizycznych i psychicznych. Jest również formą rehabilitacji i terapii społecznej, dzięki której osoby zapominają o swojej niepełnosprawności oraz mogą się poczuć pełnowartościowymi turystami. Dla osób niewidomych jest ważne to, aby można podróżować samodzielnie. Jeśli chcę wyjść w góry, to muszę iść ze swoimi znajomymi, ewentualnie szukać jakiegoś przewodnika indywidualnego, ale to wtedy też moje koszty wzrastają. Turystyka dostępna nie znaczy turystyka specjalna, ale stanowi część każdej oferty związanej z zakwaterowaniem, kulturą, konferencjami i targami turystycznymi, wyjazdami z dziećmi, wyjazdami typu city break, wyjazdami o charakterze religijnym, wydarzeniami sportowymi i festiwalami. Dostępna turystyka stawia określone oczekiwania wszystkim jej podmiotom i organizatorom. Może wydawać się, że stanowi rynek niszowy lub wymaga dużych nakładów finansowych, np. na dostosowanie infrastruktury. Bardzo często jednak proste działania i udogodnienia w zdecydowany sposób ułatwiają pobyt turystom o specjalnych potrzebach, umożliwiają im komunikację, dają poczucie bezpieczeństwa i komfortu w czasie podróży. Warto informować również o nich we wszelkich materiałach informacyjnych, pamiętając, że turystyka dostępna to nie tylko sama podróż, ale przede wszystkim przygotowanie się do wyjazdu, czyli ustalenie celu podróży, środków transportu, znalezienie odpowiedniego zakwaterowania i możliwości zwiedzania. Super dobrą praktyką, a tak naprawdę bardzo prostą, którą spotkałem. Jak się pani z recepcji zorientowała, że idę z białą laską i nie trafiłem w drzwi, to przyszła po mnie do wejścia. Pokazała, gdzie trzeba wejść, zaproponowała pewien rodzaj pokoju i co ciekawe, w tym hotelu, jako jednym z nielicznych, obsługa wie, gdzie znajduje się pokój, więc proszę wjechać na pierwsze piętro, skręcić w lewo i do samego końca. To nie są jakieś wielkie rzeczy, ale wystarczy taki drobiazg, a miejsce już zostaje w pamięci jako dobra praktyka. Otwarta postawa, dobre intencje i życzliwość organizatorów turystyki powinny stanowić punkt wyjścia do kreowania przestrzeni dostępnej dla wszystkich turystów. Turystyka dostępna daje bowiem takie same prawa do podróżowania i korzystania z usług i atrakcji turystycznych wszystkim kochającym podróże.